I witajcie, witajcie. Dzisiaj kolejny vlog. Jestem nad rzeką. Jadę sobie na rowerku. U mnie za domem. Jadę zobaczyć, jaka woda idzie. Czy bolało, czy idzie większa, czy mniejsza. Wow! O, chyba idzie większa. Chociaż nie do końca. Tu widzę, jakieś imprezowicze byli i za sobą nie posprzątali. O, tak wygląda rzeczka. Dobra, zostawię rower i przejdę się tam. Dzisiaj krótki vlog z Białego Dunajca. Ha, ha, ha. Ja się śmieję. Jedna osoba mi napisała komentarz, że gadam do siebie. A do kogo mam gadać, jak nagrywam? Przecież czasami ktoś ze mną jest, a czasami nie ma nikogo. W tym momencie akurat nie ma nikogo. Ale wy jesteście, jak to oglądacie, to jesteście w YouTubie i mnie słuchacie. Kurde, tu jest mokro, jednak trochę polało. Dalej nie pójdę, ale patrzcie się, jak to zarasta wszystko. Ciekawy klimacik się robi tu nad rzeką, co nie? Jak takie zielone wszystko się zrobiło. I nagrywamy telefonem. Telefon to jest super sprawa, powiem wam, do nagrywania, bo zawsze go masz pod ręką, zawsze jest naładowany, jedynie co, to czasami miejsca brakuje, ale idzie to ogarnąć, bo trzeba mieć drugi tylko do nagrywania i to jest najlepsze, powiem wam. Dobra, jedziemy dalej. Tu mój rowerek. Patrzcie się, jadę sobie między drzewami w ogóle. Ciężko jest, ale daję radę. Jeszcze trzymam telefon. Ciekawy jestem, czy zrobili tą drogę dalej. No to pogoda dalej w kratkę, powiem wam. O, coś ich wyszutrowali. Bo ostatnio byłem, to tej dróżki nie było, tylko nasypywali. Ale na rowerze się źle pojedzie. Chociaż nie ma tragedii. Idziemy zobaczyć widok na Giewont. Miejmy nadzieję, że jak się nazywa, nie przebije opon, bo często gęsto tutaj nieraz się przebiło opony. O, takie widoczki, słuchajcie, z Białego Dunajca.
Tak wam powiem, że gadam czasami do siebie, no bo do kogo mam gadać, jak sam jestem. No ale pięknie widać dzisiaj. Ta rzeka zawsze była większa, powiem wam. Oni podebrali ją z tamtej strony, żeby im tutaj tej drogi nie zabrała. Ale to wiecie, różnie może być, bo jak ona z góry leci tutaj, to będzie uderzała na tą stronę. A tu zrobili to umocnienie, żeby nie porwało tego brzegu, bo tu jest szkoła, bo tu nieraz to powiem wam, że do tej drogi 5-10 metrów zabierało tego brzegu, jak powódź była. A nie wiadomo, czy w tym roku nie będzie powodzi. No nie? Chociaż niektórzy gadają, że ma być. Jakby się uparł, to w tym miejscu przejedzie przez rzekę na rowerze, bo płytko tutaj jest i widać, że ludzie tutaj jeżdżą. I co kawałek takie są wodospadziki naturalne z kamienia. Tam macie następne. Bo tu nie ma mostu w tym miejscu, także do pola tylko przez rzekę można dojechać. Tu jest most. Stary ten most jest, powiem, nie remontują go. Pamiętam, on był końcem 80 lat chyba robiony. A tu są można iść na różne górki, pospacerować w tym rejonie albo jechać tą drogą dalej w stronę Zakopanego. Tak wam powiem. No. Pewnie będzie słychać moje sapanie, no ale takie jest nagrywanie z telefonu. Także z góry sorki. Dobra, idę na asfalt, bo troszkę błota jest jednak w niektórych miejscach. Także dobrudziłem rower. A tak się dostaniecie od Zakopianki nad rzekę. Tu jest chodnik taki, jakby ktoś chciał sobie tutaj przyjść czy coś. To od kościoła jest chodnik wyasfaltowany, no i później ta asfaltowa dróżka. A tu macie kościół w Białym Dunajcu. I ośrodek zdrowia. Tu macie kawiarnię w Białym Dunajcu.
No, także słuchajcie, jadę do Zakopca, ale dzisiaj to już będzie końcówka vloga, taki krótki vlog. I słuchajcie, do następnego. Trzymajcie się. No i subskrybujcie kanał. I patrzcie się, jakie to duże plakaty przed Zakopaniem. Lało pół dnia, znowu poniedziałek. Poniedziałek 19, powiem wam, że lało. Gubałówkę tutaj widać. I teraz wam trochę historii opowiem. Tu był kiedyś targ w tym miejscu. Tu był kiedyś targ maślany i masło się sprzedawało, mięso. Dokładnie w tym miejscu, gdzie jest to przejście podziemne. A ja idę na taki krótki spacer. Coś chcę wam nagrać. Tu jest taki kawałeczek, teraz zrobili zieleni, że sobie można usiąść koło tego przejścia podziemnego i odpocząć od tego tłumu, co jest na kroków. O. Widzicie, coś takiego tutaj zrobili. Ławeczki jakieś są. Tak to wygląda. Ale ja idę się przejść. Kawałeczek tylko. Ale wiecie, jak to jest. Dobry kawałeczek spaceru, no nie? No musi być człowiek ubrany na zimowo, bo powiem wam, że ta zima daje popalić. Tu jest fajny sklep z ceramiką. Bolesławiec ceramika. Rękodzieło, które się już tak naprawdę wykrusza. Mało tego już jest. Mało tego. Słuchajcie, co idę do starego Kościuka się przejść. Nagram wam dzisiaj stary Kościół. O, taki mam plan, bo no ta pogoda jest taka paskudna, że powiem wam, że nawet jakby się gdzieś chciało iść, to nie ma ochoty. Dzisiaj z 5 razy lało, albo więcej. I to było tak 15 minut słońce, 15 minut deszcz, albo pół godziny słońce, pół godziny chmury, pół godziny deszcz. I tak to jest. Kościółek na Pęksowym Brzysku. Już go nieraz nagrywałem, ale wiadomo, że zawsze w innej scenerii. Już pozamykane wszystko. Ale
Myślę, że w tym miejscu nie ma sensu też za bardzo na tym cmentarzu co nagrywać, bo najlepiej to miejsce jest odwiedzić samemu, bo to jest takie miejsce ciszy i zadumy. Kiedyś tam byłem i kilka ujęć jest, ale powiem wam, że lepiej nie nagrywać, tylko samemu to odwiedzić. Tyle wam powiem. Tu możecie spotkać różne osobistości takie ważne dla polskiej kultury, poetów, twórców. Warto to miejsce odwiedzić, zwłaszcza w dzień, jak jest fajna pogoda, a blisko jest to Krupówek. Patrzcie się, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj. Ten kościółek robi inny klimat w lecie, inny klimat w zimie, także no warto to odwiedzić. Patrzcie się, jak tu jest zimno, jaka tu jest mała trawa. Tu jeszcze w ogóle nie było koszone. To ledwo się dopiero co zazieleniło. Patrzcie się, on jest tutaj, a Krupówki, tu jest ten kościółek. O! A tu macie Krupówki. Tu, gdzie jest ta wieża. Blisko, co nie? I tu są można przejść. A tam jest kościół Świętej Rodziny i Krupówki się zaraz zaczynają. No, ale powiem wam, że jak będziecie w Zakopcu, to wstąpcie tutaj na chwilę. W środku jest przepiękny kościół. Gdzieś w moich starych vlogach z 2024 jest nagrany ten kościółek. Fajne miejsce i ma swój klimat. Ulica Kościeliska jest obfita w górarskie domy, których jest pełno i można je popodziwiać, tylko wiadomo, że tutaj wiecie, jaki jest problem teraz, że jest duży ruch, bo droga na Kościelisko jest zamknięta. No huk jest tutaj straszny, powiem wam, na tej drodze. Wszystko teraz tędy jedzie. A tu jest restauracja u wnuka. Dość fajna sala tutaj jest. Myślę, że tak 30 osób by się zmieściło, no nie? Zmieściłoby się pewnie. Nagrywałem wam już tą karczmę, jakby ktoś chciał sobie kiedyś imprezę zrobić, to fajne miejsce.
Tylko że z parkingiem słabo trochę. Ale miejsce jest spoko. Bardzo mi się podoba taka góralska izba w środku. Fajny wystrój. No. Zobaczcie sobie na Google Mapy. Karczma u wnuka.